Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i jeszcze troszkę z takim głosem, nie do końca, ale już coraz lepiej, więc dzisiaj potworzymy sobie wspólnie i będzie się troszeczkę działo i będzie troszkę różnych tutaj kombinacji, więc mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, że może jakiś fajny pomysł też przyjdzie Wam dzięki temu do głowy, może coś nowego odkryjecie, będę się bardzo cieszyła. Zatem zapraszam Was na dzisiejszy film. Jeszcze raz się z Wami wszystkimi witam, wszystkim wspierającym z całego serducha dziękuję, że są ze mną tutaj jeszcze dodatkowo, no i tradycyjnie już zapraszam do subskrybowania kanału, do tego, aby być na bieżąco z filmami i też do linku afiliacyjnego do księgarni taniaksiążka.pl, jeżeli chcecie sprawić sobie przyjemność, coś poczytać, a może coś innego zakupić. Maleńki procencik wspiera też moje działania, więc bardzo, bardzo z góry Wam wszystkim za to dziękuję. Moi drodzy, dzisiaj w obroty, jak zapewne tutaj sprawne oko Wasze dostrzegło, nasza piękna zawsze zapomnę nazwy. Hydragena, czyli hortensja. Hortensjowa kolekcja z Lemoncrafta. Mogliście oglądać prezentację jej w poniedziałek, więc dzisiaj już nie mogłam się doczekać, żeby coś z niej stworzyć. Ja zaposiłkowałam się tutaj, dlaczego już wszystko pocięte, to Wam zaraz powiem, arkuszem numer 02, czyli ten arkusz mam tutaj rozcięty i arkuszem tu z dodatków, jeszcze z tego dodatkowego zielonego, ale tego mniejszego 20×20. Dlaczego to wszystko jest wycięte? Ponieważ będę chciała porobić sobie listki, kwiaty, takie dodatkowe tutaj troszeczkę, żeby coś fajnego się działo. Elementy wycięte oczywiście z elementów do wycinania. Mam przygotowane też tu jakieś napisy. Zobaczymy, słuchajcie, co tu fajnego się stanie. Jest płytka, bo będziemy sobie embosowali. Ja mam to już wszystko pocięte, czyli tradycyjny arkusz 14×14. Wycięte są te elementy z dużego arkusza na całość, z tego mniejszego na podbicie, ten zieloniutki, ale tak sobie go, słuchajcie, obcięłam, żeby trochę tu jednak zostało mi takiego, było to trudne, ale troszeczkę się udało, tu, żeby zostało mi takiego niebiesiutkiego na kwiaty. Zobaczycie zaraz, co będziemy robić, o co mi chodziło. Bo te kremowe nie do końca chciałam, ale tutaj te zielenie na kwiaty, a na listki, a to na kwiaty, więc zaraz przejdziemy do tego powolutku. Najpierw bazę już sobie docięłam, jak widzicie mam Versamark, czyli klej taki do embossingu, czyli ten tusz, który jest klejem, który łapie nam pudry. Z pudrów, jakich będę korzystać, jest dzisiaj wow. Gdzieś sobie zagubiłam ten mój wow biały, nie wiem, muszę go poszukać, ale mam też puder drobny z Agaterii, bardzo dobry biały, więc będziemy sobie z niego korzystać, więc mam wow clear, czyli bezbarwny i agaterię białą do drobnych elementów. Mam też Hero, to jest tusz Hero Arts biały. On świetnie się odbija na takich ciemniejszych powierzchniach, jest bardzo widoczny, mocno napigmentowany, więc no, zobaczymy, jak to wyjdzie, w innym wypadku coś innego wymyślimy. I mam wykrojniczek, słuchajcie, bo zapewne będziecie o to pytać, jeżeli ktoś zauważy. Tu pięknie mam na maszynce, bo to jest taki wykrojnik, który bardziej tłoczy i on zostawia takie ślady i to jest Spellbinders chyba, o ile mnie pamięć nie myli, bo nie mam już opakowania. Ja Wam pokażę, one są w różnych kombinacjach. Sekundkę, bo muszę je tu wyjąć. Są na mojej szafeczce. One wycinają takie krzyżyki, tak jakby szewki takie przeszywane, taki ściek taki i takie tutaj, jeszcze zygzaczki i takie tutaj fale. No a ten jeden z moich ulubionych właśnie do dekorowania kart bardzo fajnie się prezentuje, więc on dzisiaj jest tutaj. Jest koroneczka do darcia, mam też mój drobniutki brokat dekoracyjny drobny, on jest dostępny też na moim sklepie. Mam też
żelopis biały, on też jest na sklepie, będziemy tutaj uzupełniać nim. Stempelek mój, odłożyłam, nie wiem czemu, stempelek mojego projektu, ten ze współpracy z firmą Kolop Polska będzie wykorzystany. No i też właśnie stemple, które zakupiłam też w Kolop Polska i to są stempelki, jeżeli pamiętacie i wiecie, od Ewy Szczepańskiej. One też dostępne są w sklepie. Chyba jeszcze są, mam nadzieję. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Pierwsze, co musimy zrobić, to wszystko to poskładać sobie tutaj jakby w jedną całość. Ta zielona podbitka. Ja już, zobaczcie, to wszystko sobie zrobiłam, żeby nie przedłużać. To jest mniejsze, czyli mamy 14 na 14. Gdyby ktoś tutaj jakby wiecie, mamy tak 14 na 14 cm. Oczywiście wszystkie bazy zawsze, bo to jest straszy 13,7 na 13,7. Ja, słuchajcie, tutaj jestem w warunkach totalnie, jakby to powiedzieć, no walczę o przetrwanie, bo trwa remont pracowni, więc ja tu troszkę nagrywam, tu wszystko mam, nie chcielibyście tego widzieć, a może i chcielibyście, ale lepiej nie. No i mamy tutaj, zobaczcie, podbicie zielone. Ten kawałeczek jest na 13 cm, czyli on jest taki, wiecie, troszeczkę mniejszy. Nie wiem, czy tu będę mogła gdzieś zapisać. No tutaj, ja będę tu robić dekorację, więc mogę sobie tutaj 13 na 13 ma. No i 13,7 na 13,7 te wszystkie elementy, które będą tu wyklejane. I oczywiście, tak jak wiecie, lubię kontynuowanie sobie wzoru. Ta strona zostaje jakby nienaruszona, ta jest przeznaczona na ewentualne życzenia, więc można sobie tam poszaleć na niej, a z tyłu ładnie taki ozdobny, co my tu mamy? O, ten taki to niekoniecznie. Dobra, ja sobie to wszystko ponaklejam, póki nie mamy, no wy wiecie, nie, że najlepiej sobie pooklejać, póki jeszcze nic się nie dzieje na kartce, bo łatwiej wszystko docisnąć, natomiast jeżeli na przykład jest taka sytuacja, no, że no nie wiem, nie mamy możliwości, czy coś będziemy doklejać, no najtrudniej jest potem tylko okleić tą wewnętrzną lewą stronę, kiedy ten przód kartki jest już ozdobiony, no to jedynie to. A tak, to tam ta prawa, lewa jak najbardziej, bo to już wiecie, że wtedy mamy tę część z przodu ozdobioną, ona robi nam taki dystans mocny, jak jeszcze jest takie, wiecie, przestrzenne dekorowanie, więc jest nam troszeczkę trudniej. A tutaj jeszcze sobie damy radę. Możemy sobie to powyklejać. Zawsze staram się, jak wiecie, żeby przepraszam, z tej lewej strony, czyli z tej strony, gdzie są życzenia, no, dać taki bardziej prosty, niezbyt ozdobny arkusz, jeżeli tak to, wiecie, wychodzi mi, żeby zawsze ta lewa strona była taka bardziej zdobna, bo ona jest nieoklejana, chyba że na przykład kleicie tam kopertkę z przeznaczeniem na jakieś pieniążki, czy no wiadomo, każdy tam jakieś inne, no to wtedy tak. A inaczej to tak, wiecie, zawsze ta lewa strona staram się, żeby właśnie miała więcej takich dekoracji, bo zostaje bez tam żadnych ingerencji, oklejania, natomiast na tej prawej zawsze jakieś tam życzenia się znajdują, więc one to pozasłaniają. Dobra, i teraz robimy z tej. Siach. Dobrze. Mamy środek, słuchajcie, gotowy i zostajemy na tej głównej naszej karcie górnej. Ja już tutaj sobie też kleję bazę. Baza śliczna, no szkoda tego, no ale co zrobić? Czasem trzeba wybierać. W życiu wybory bywają trudne, ale czasem potrzebne. Ok. Tutaj jest ważne, żeby fajnie do krawędzi wyprowadzić sobie ten klej, żeby nam potem tak nieestetycznie to nie odchodziło. Teraz sobie tylko ciach. Bardzo delikatnie dopracowujemy. Baza gotowa. No jak już miałam wszystko, wiecie, podocinane, było dużo łatwiej, więc tak otwieramy tutaj życzenia. Tu mamy tył, tu pamiętajmy o logo, czyli o tym, kto pracę stworzył. I jedziemy teraz, słuchajcie, z oklejaniem. To jest ta moja, jeszcze tam jest, wiecie, jeszcze się to tak, jeszcze podkleję, bo ona jeszcze, widzicie, jeszcze się tutaj dokleja, więc muszę ostrożnie. No to tak świeżo przed nagrywaniem robiłam, to jeszcze trochę odstaje. No, oderwałam sobie.
Tutaj zaraz dociśniemy. Muszę uważać po prostu. To jest ta moja bidna uszczelka do tych drzwi, słuchajcie. Ale wiecie, no nie jest jakiś zły pomysł, tylko trzeba potem tam więcej roboty zajmuje to oklejanie tej strony piankowej, bo ona tak trochę wpija klej. Trzeba, widzicie, ja sobie trochę wcześniej zrobiłam, a i tak jeszcze mi to nie złapało tam dobrze, więc no i przede wszystkim to, że ona się tak w łuk trochę wygina. No ja tutaj już leję klejem, bo nie chcę, żeby potem mi się to wszystko... A ta jest wybitnie, słuchajcie, jakaś oporna. No a poza tym akurat tutaj jest taki mocny ten klej, no wiadomo, to są uszczelki do drzwi, więc łatwiej będzie nam troszeczkę manewrować kartką, tym panelem na kartce. Tu chyba nie ma znaczenia, jak sobie to przykleimy. Znaczy ja już przyklejam tu, gdzie popisałam, żeby nie było widać, ale ok, muszę troszeczkę do siebie. No i ładny mamy ten element tutaj, słuchajcie, wyprowadzony. Elementy, które powycinałam, to są elementy z tej strony tutaj okładkowej, którą się tak bardzo zachwycałam, kiedy prezentację pokazywałam Wam, więc też od razu no nie było w ogóle tutaj żadnego wahania, co wybrać. Ja sobie to może jeszcze tu podłożę tak. To niech się obciąża jeszcze troszeczkę, a my sobie troszeczkę poembosujemy. Ja chciałam zrobić tak, listeczki. Ja w sumie płytki nie będę potrzebować, bo to są wszystko stemple na drewnianych elementach. To będzie na kwiaty, tu listki. Zacznę sobie od tej strony, bo tu jest zielone. Może bardziej opłacalnie będzie w tym kierunku to zrobić. I teraz tak, słuchajcie, ja zrobię sobie dwa na tym takim, wiecie, clear, czyli wyembosuję bezbarwnym pudrem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A może tak zrobimy, słuchajcie, a potem te kwiatuszki zrobię tak, jak chciałam te liście wcześniej. Więc tutaj muszę tylko uważać, żeby zrobić taki spory odstęp. Muszę sobie to od razu wypudrować, bo nie widzę tego. I robię to przezroczystym pudrem do embossingu, nie białym. Chyba ta strona to była, nie? To pamiętam. A jednak nie ta. Złapałam za nią. Mam nadzieję, że... O, tak tutaj. Dobra, nic nie szkodzi. Złapałam palcem, ale widzę, że się odbiły na tej zieleni. Ta przezroczystość jest tutaj taka trochę mało widoczna. Mam nadzieję, że sobie tego palcem nie starłam, ale to zrobimy jeszcze jedne. Odwróciłam sobie do góry nogami. Ja już mam tutaj nagrzewnicę, słuchajcie, pod ręką podłączoną. Więc szybciutko wyembosujemy i możemy jechać kolejną partię. Na takim po prostu kolorku jaśniutkim bardzo trudno jest dostrzec, gdzie jest odbity tym tuszem, tym klejotuszem, bym rzekła, ten nasz element, więc on teraz, widzicie, ciemnieje ładniej. Teraz go pięknie widać, ładnie się odbija, ale jak jest przystemplowany, no to niestety nie jest taki dobrze widoczny. No faktycznie chyba sobie tu palcem złapałam troszkę, ale te zarysy tu ładnie są, więc to damy radę. Jeszcze i tak to tam troszkę spróbujemy sobie podcieniować. I ja bym jeszcze chyba jeden raz zrobiła tu. Poczekamy, aż to troszeczkę wyschnie. Tu się ciągną. A i kwiatuszki od cudartki. Jeszcze mam takie piękne, więc... Dobra. Jeszcze raz jedziemy sobie. Zrobię jeszcze sobie tutaj ładnie ze dwa listeczki. Spróbujemy teraz w drugą stronę, żeby tu tak wykorzystać miejsce. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie no, kompletnie nic nie widać na tej zieleni, ale mam nadzieję, że teraz już nie będę tym kręciła. Zresztą już wiem teraz, że mam z tej strony, gdzie jest już wyembosowane, więc będzie mi łatwiej. No teraz tutaj chyba ładniej będzie, a chyba jeden na drugi sobie zrobiłam, ale też nic nie szkodzi, jakoś to tam obetniemy. Słuchajcie, listeczki zresztą to tam jest tylko dodatek do kompozycji, akurat w tym wypadku, więc da radę to jakoś rozciąć. One chyba się tu spikają tymi jednymi bocznymi ściankami, ale tu nie będzie dramatu. Damy radę z tym. Wytniemy, a potem sobie to pięknie jeszcze troszeczkę podtuszujemy. O, widzicie, ale też mi się udało
bo wprawdzie troszeczkę na siebie nachodzą, ale nachodzą tu krawędziami liści, więc fajnie rozetnę to i będzie miodzie, jak to się mówi. I teraz tak, tutaj już sobie to odcinamy. Mamy te listeczki 2. A teraz spróbuję. Ja sobie to, no chociaż tutaj też bym jeszcze dała radę, ale tu na tym niebiesiutkim, ja już sobie tutaj zakręcam, żeby nie narobić ambarasu. Aha, chciałam jeszcze potem spróbować białym, ale to dobra. Bierzemy sobie ewciowe kwiaty. Troszeczkę sobie odtłuścimy, no bo tu wiadomo, że trzeba. Fajnie nakładamy sobie ten biały, ten bezbarwny klej i odbijamy. Tutaj już tak na tym niebieskim troszkę lepiej widać, ale i tak to nie jest, wiecie, to co. Ok. Może teraz w tę stronę? Nie, no czekajcie, to może czekajcie, zrobimy tak. Sama nie wiem. Nie, dobra, chcę ten niebieski. Dociskam na ten malutki, najwyżej sobie zrobimy na... Tak, i bierzemy biały tusz Agaterii. Pamiętajcie, Boże, puder, żeby zwracać uwagę, żeby to były pudry do drobnych, takie wiecie, do detali, czyli takie do szczegółów, żeby one... To jest taki puder bardzo drobniutki, on się pięknie rozpływa pod wpływem gorącej temperatury i robi nam takie ładne, dokładne odbicia i te linie są takie, wiecie, nienaruszone. A dobra, to ja jeszcze zrobię ten drugi, bo tutaj na tej górnej części zobaczymy, czy to się uda. Tak. O, chyba tak. Raz. I 2. Może mam na tym niebieskim. No i teraz tutaj, słuchajcie, zrobimy też białym. Ok. Dobra. Jeszcze mi pani listonoszka troszkę przerwała i tak wiecie. Dobra. Teraz będziemy, słuchajcie, kombinowali, próbowali zrobić coś fajnego. Zobaczymy, czy nam się to uda. Ja już ten mój puder sobie tu, oczywiście brokat przygotowuję. Rozgrzewam na grzewnicę. Mogłabym sobie wykorzystać ten, wiecie, te specjalne pudry wow, które sobie tutaj testowaliśmy na kanale, jeżeli chodzi o, wiecie, które nadają tam ten takie cuda, niewidy, brokaty i różne inne urozmaicenia, ale musiałabym mieszać go, a ja potrzebuję tylko na te kwiatuszki, więc uznałam, że... Bo ten, co miałam namieszany, to był czarny, o ile pamiętacie, więc myślę sobie, że zostawimy to tak. Rozgrzewam. Jest to teraz takie, wiecie, gorące, bo najbardziej mi zależy na kwiatuszku. I na to gorące ja sobie nasypuję pudru trochę. O, pięknie działa. Muszę teraz tylko, żeby w puder nie dmuchać, bo mi się no wiadomo, co się z nim stanie. I teraz sobie tylko to zagrzewam, żeby znowu się to tam podgrzało i ten puder się, tak wiecie, no nie zsypał z tego. O, taki też sposób fajny jest, czyli rozgrzewam sobie mocno tutaj ładnie tego kwiatuszka, czyli ten mój puder, który tutaj jest biały, on jest taki lepki przez moment. Nasypuję brokatu i już mamy. I jeszcze sobie troszeczkę to podgrzeję, żeby teraz znowu się to troszkę rozmiękczyło, ten mój tam puder biały i złapał mi ten brokat. Och, cudnie. Jest dobrze. I to samo robimy tu. Nie dmucham tylko w tę stronę, bo zobaczcie sobie, rozdmuchnę cały. I tu mamy mniejsze te kwiatuszki. Chciałam troszkę pokombinować, zobaczyć, słuchajcie, jak to wyjdzie w ogóle. A ja miałam chyba brudny ten kwiatek, jakiś ciemny, bo ja robiłam, pamiętam, tym archiwalem, czy archiwalem
jak zwał, tak zwał, czarnym. Ok. Pięknie się rozgrzewa. Bardzo ładne są te kwiatuszki, takie delikatne, ale one też przez to są... tak długo się je rozgrzewa, bo mają takie szczególiki drobne, cieniutkie są te tutaj elementy, ale no i jak teraz sobie to ponagrzewam, to mi się to tak troszeczkę ze sobą zespoli, więc zrobiłam sobie z białego pudru brokatowy. Zobaczcie, nie odpada, trzyma się. Podgrzałam, więc dzięki temu ten puder troszeczkę się złapał tam, prawda? Dobra. Ok. Mamy to zrobione, czyli kwiatuszki sobie za chwileczkę powycinamy. Ja bym przeszła do listeczków, bo ja tak zrobiłam jeden z drugim, więc muszę to teraz porozdzielać. To auto od listonoszki, słuchajcie, aż tu, słuchajcie, tak tam gazuje. Zobaczymy, które będą lepsze, ale wydaje mi się, że będą lepsze te przezroczyste, bo będą takie troszeczkę inne, ale zaraz się przekonamy. I to jest tutaj, widzicie, w tym miejscu, gdzie one mi się ze sobą pokryły troszkę, ale my to tutaj zaraz, proszę bardzo. Nie wiem, czy w kamerce będzie to tak dobrze widoczne. Mamy te takie przezroczyste są te obwódki tych listeczków. Dzięki temu nie jest to takie mocno przytłaczające, wiecie, jakimś kolorem, ale ładnie też daje efekt takiego, tak się urozmaicenia na kartce, więc zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie. Słuchajcie, jeszcze nie przesądzam. Ok, dobra. Szybciutko się je wycina. O, są takie prostsze. W kamerze nie zawsze wszystko tak dokładnie widać, ale powiem Wam, że taki przezroczysty też przepraszam, jest taki trochę tutaj ciężko widzieć go, ale go widzę. Chyba sobie teraz troszeczkę krawędzi przycięłam. Ale damy radę, słuchajcie, tutaj tak i tak. Dobra, mamy 4 listeczki, już to wyrzucam. Biorę sobie Oxida. Pelt Paint. Ach, uwielbiam, słuchajcie, distressowe nazwy, więc może umówmy się, że nie będę tutaj się kompromitować. I troszkę tutaj go, o, tak na boczkach. Lepiej by go było faktycznie na papierze sobie, o, tak delikatnie tylko. Przy tych spodnich, tego myślę, że i tak nie będzie za bardzo widać, ale od tego spodu troszeczkę przydałoby się mu tu nadać takiej, jakie fajne zostają ślady. No tu jeszcze trafiło akurat na takim jakimś właśnie, wiecie, przebarwieniu w papierze, więc tym bardziej. Wiecie, co jest najgorsze w takim właśnie przeziębieniu i w ogóle w takiej infekcji gardła, że potem bardzo długo kaszel jest. Ja choćbym chciała, wiecie, dojść do takiej pełni sił, zdrowia i nagrywać, tak no musiałabym nie wiadomo jak długo czekać, bo kaszel zostaje. Mi się tutaj chyba woda kończy w tym moim atomizerku. Muszę sobie o, ale tak akurat mi to pobrudził lekko, a o to mi chodziło. Biorę sobie tu ręczniczek i leciutko sobie ściągniemy. O, w tych niektórych miejscach fajnie to zeszło. Tak fajnie działają oksajdy, one sobie tam w pewnych miejscach, no, tak jak widzicie, chociaż tutaj nie psyknęłam, jeżeli ktoś nie widział testu, oksajdy mają taką fajną, słuchajcie, moc, że działają z wodą fantastycznie, czyli jak sobie to pocieniujemy, troszkę chlapniemy wodą, to w tych miejscach, gdzie ta woda pochlapała, widzicie, one tak troszeczkę schodzą. To jest taki zwykły papier z drukarki, więc może ten efekt nie jest taki szokująco widoczny. Ale wyszedł w sumie całkiem fajnie, bo taka zieleń troszeczkę tam podeszła. Dobra, jeszcze jedną rzecz, jaką chciałam sprawdzić, to ta resztka, gdzie ja dałam te papiery, słuchajcie, tu są te nasze kwiaty. Dobra, to może tutaj za chwileczkę. Spróbujemy jeszcze
Spróbujemy jeszcze zrobić tu listeczek tym białym. O to mi chodziło. Już sobie go wyczyściłam. Ten puder powoduje, ta gąbeczka, że nam schodzi. Wiecie, nie jest to... O, zobaczcie, piękne. Nie jest to takie... Ale nie jest jakiś taki bardzo widoczny na tej zieleni, powiem szczerze. Jakoś to chyba nie. Zabrałam go, bo myślałam, że on może tutaj trochę bardziej, ale czy on będzie ładniejszy w tym moim, na tej mojej kartce, nie powiedziałabym. Akurat na tym zielonym, ale chciałam spróbować, żeby sprawdzić, jak będzie wyglądać. Nie do końca. Może gdybym to robiła na tej platformie, że można kilka razy, wiecie, przyłożyć w tym samym miejscu, wyschnie, jeszcze raz nałożyć ze 2 warstwy, może by to coś dało. Ale jakoś tak powiem, no nie oczarowało mnie to tak, żeby zostawić białe. Dobra, nie będę robiła białego. Tu mamy te nasze piękne kwiaty ewciowe. Cudownie się mienią. Nie wiem, czy to będzie widać. Pięknie ten brokat tu siedzi na tym. Oczywiście troszkę się go osypuje w tych miejscach, gdzie się tak nie złapał do końca, ale i zostaje go jak najbardziej. Tutaj sporo w tym, pięknie się mieni, więc myślę, że tutaj doskonale się sprawdzi. Ja po prostu chciałam, wiecie, pokazać, że można też urozmaicić sobie pracę, że nie zawsze muszą być to takie elementy do wycinania, że można też podkręcić troszeczkę i na takich ścinkach z kolekcji właśnie sobie porobić takie dodatki, kwiaty, listki i tym podobne. Zresztą ja już niejednokrotnie wspominałam o tym, że jak zostają mi takie ścineczki, to właśnie wycinam liście albo jakieś tam elementy. Wiecie, które potem można bardzo fajnie dopasować sobie gdzieś tam, wiecie, wisiadełka, dyndadełka i inne ozdóbki. Ok. Ja wzięłam biały żelopis, bo chciałam pokazać Wam też taki fajny dings. Dobra, na razie ten malutki zostawiam. Zobaczymy, czy te malutkie będę potrzebować, to sobie wytnę. Na tym niebieskim nie będzie tego widać, ale na tych zielonych listkach można, słuchajcie, jak robicie, czy to na przykład kwiatuszki, czy coś, ja zawsze sobie też robiłam takie kropeczki na listkach, czyli tak jakby to, wiecie, tutaj na tych listeczkach takie, nie tyle chodzi mi o chlapania, jak o takie udekorowanie tego w ten sposób, tak wiecie, nadanie takiego smaczku. Ja sobie tutaj, czekajcie, jeszcze przetrę, bo gdzie ja mam ten, słuchajcie. Aha, tu jest, dobra. Bo tutaj może sobie zetrzemy troszkę z tego przezroczystego. Fajnie Uwielbiam. Często zapominam o tym, a to takie jest słodziakowate potem właśnie gdzieś tam na tych listeczkach takie plameczki, jak sobie porobimy. I teraz akurat chciałam zetrzeć tusz z tego przezroczystego embossingu, bo oczywiście on zostaje trochę, jak się nakłada. Kiedyś często żelopisy białe wykorzystywałam do podkręcenia sobie właśnie takich elementów. No, tak czasem bywa, słuchajcie, że człowiek potem inspiracje, ciach i zapominamy o tym, a naprawdę można fajnie sobie podkręcić i nadać takiego, jak to się mówi, wisienki na torcie. Takich kropeczek trochę i bardzo ładnie to wygląda. Ślicznie. Naprawdę ten listeczek nabrał takiego fajnego. Oj, teraz wszystko będzie się świecić tutaj brokatowo, ale to nic nie szkodzi. Brokatu nigdy nie jest nadmiar, prawda? Wyjmujemy naszą kartkę, słuchajcie, i zabieramy się tutaj do ułożenia sobie tej kompozycji. Teraz narobiliśmy sobie tutaj ozdób, dekoracji, więc czas teraz to wszystko ze sobą połączyć. Wybrałam te 2 elementy. Tutaj kokardka jest w poprzek. No nie było niestety takiej, żeby, wiecie, w dół jakoś to wszystko się skomponowało, ale my możemy sobie na przykład, jeżeli nie chcemy, żeby było to takie widoczne mocno, bo ona będzie wychodziła spod kompozycji, możemy sobie ją tutaj przysłonić troszeczkę tą, nawet bym ją tutaj może odcięła
tę łodyżkę. Ok. I w ten sposób, chociaż nie wiem teraz, czy w ten. O kurczę, teraz mam dylemat, bo ja przedtem miałam to na odwrót. Nie, w drugą stronę. Ok, może w tą będzie lepiej, że będzie sam kwiatek, a to tak przynajmniej. Tego nie będzie i tak jakoś bardzo mocno widać, no ale zasłonimy to. Dobra, tak. A ten pójdzie tu. Przepraszam, w drugą stronę. Ok, dobra. Już jesteśmy w domu. Wezmę sobie taśmę taką dwustronną tutaj na lekkim podwyższeniu. I pojedziemy. Ciach. Sobie złapałam nożyczki. Dobra. Bo chciałabym, słuchajcie, stworzyć taką kompozycję, że pójdzie ta dolna warstwa. Bardzo Was przepraszam. No nic nie zrobię z tym kaszlem diabelnym. Musi przejść. Tu będzie górna lekko podwyższona i teraz to pójdzie na spód, a to pójdzie na górę. I w sumie zastanawiam się, czy tu nie dać na 2 razy, na 2 taśmy, żeby tamte dać, tak wiecie, nie? To na jedno. Ta będzie sobie tak odstawała bardzo delikatnie. Ta będzie tu na 1, tu na 2, bo tu musimy, pamiętacie, zrobić te przejścia. Tu na 2. Już tu mam to, słuchajcie, szpikulca. Tu na 2. Tak. To będzie na płaskim. A to już tu potem pójdzie właśnie fajnie w górę. O, i one się tak troszeczkę mi tutaj podniosą. Dobra, to jedziemy tutaj. Tak miałam przy samej górze to serduszko. Śliczne są te elementy. W ogóle, słuchajcie, jeżeli chodzi o albumowanie, no to jest spełnienie marzeń dla albumowicza. Tak. Tu jedziemy drugie. Pamiętacie, żeby był ten efekt tego, że to serduszko jest wyżej, to zrównujemy jedynkę tu z tej lewej strony, bo już jedna jest tu, a tutaj 2 razy. O, w ten sposób troszeczkę. Ten pójdzie na płasko. Już nie będę poprawiała. A ten pójdzie na 2. Nie, no idealnie. Dobra, myślałam, że się przeliczę z tym, ale całkiem fajnie. Już tu zbieram. Na razie to wygląda takie trochę rozstrzelone, ale zaraz zaczniemy, słuchajcie, dekorować. To będzie wszystko git, majonez, jak to się mówi. I mamy, słuchajcie, to fajne przejście. Tu będą kwiaty, więc tu wszystko za chwileczkę nam się zapełni. Ja już tu w tym miejscu sobie troszeczkę pozdzieram koronki, bo ona tu doskonale nam się sprawdzi. Będzie na tym podbiciu, na tym samym spodzie fajnie się prezentować. Tu jeszcze mi się taka fajna falbaneczka wyrwała, więc warto ją też w ten sposób tu wykorzystać. Zobaczcie tylko. I tu więcej tych elementów takich podzierganych, fajnych pod spód. I jak się nie trzyma na kleju, to klejem na gorąco, ale robimy taki sztuczny tłok. Tutaj zaraz przyjdą kwiaty, więc to zupełnie wszystko nam się tutaj pozakrywa. I ja sobie stwierdziłam, że wezmę te ciemniejsze, żeby taki fajny kontrast był. I pójdą tak. Tu jedyne co, to muszę ściąć, żeby nie była taka pupeczka, wiecie, tak wysoko wysunięta, bo tu mi się będzie źle robić, ale muszę też to od razu złapać, żeby nie puściły się te, wiecie, te nasze
kręciki w środku. I Ty idziesz na dno, czyli idę na taki, wiecie, bardziej spód. Tu muszę sobie troszeczkę obciąć tych listeczków, bo one mi tu troszkę przeszkadzają. Nie bójcie się wydrzeć, urwać, bo to naprawdę nic się nie dzieje. A musimy zrobić miejsce po prostu na kwiatuszek, który nam to wszystko i tak zasłoni, i tak, o, a będzie ładnie się tam wszystko trzymało, nic nie będzie mi wystawać. Mamy to wszystko połączone. I teraz, słuchajcie, to co myślałam, żeby gdzieś tu właśnie taką zrobić, może to zrobię klejem na gorąco, takie podbicie z tych brokatowych kwiatuszków, żeby coś tam ładnego takiego, wiecie, wystawało w tym brokacie, troszkę się mieniło. I tych naszych listeczków, które sobie zrobiliśmy, słuchajcie, uroczo wyglądają, naprawdę się tutaj pięknie wkomponowały, bo ten kolor tutaj wiodący jest taki właśnie, znaczy nie wiodący, wiodący jest niebieski, ale na tych listeczkach mamy też takie właśnie zielone przebitki fajne i świetnie się to tutaj wyprowadziło. W ogóle te kropeczki na tych listeczkach dodały takiego fajnego, jak to się mówi? No takie kropki nad i. I tu sobie to wsunę pod te koroneczki. Wiecie, gdyby nie to, że no, robiłam tu te listki i tak dalej, to naprawdę byłaby to szybka kartka, bo ona jest dosłownie z kilku elementów tutaj skomponowana, ale wygląda, wydaje mi się, bardzo efektownie, fajnie, urocze takie to jest. Sobie tutaj zrobię więcej tych białych nacieków, jeśli mogę tak powiedzieć, bo teraz widzę, że ślicznie to wygląda. Czy my go tu wsuniemy? Nie mam takich mniejszych tych listków, ale niekoniecznie tu, ale pod spód jak najbardziej. Dobra, sobie tutaj już naleję tego kleju. Troszeczkę więcej czasu mu zajmie, bo to jest klej introligatorski, nie na gorąco, ale da radę. Mamy też jeszcze listeczki, które były z kolekcji. Możemy sobie je też trochę tutaj jeszcze, zobaczcie, narobić takiego, jak to się mówi, sztucznego tłoku. Oj, zbrudziłam sobie i tego nie chciałam, ale ja myślę, że to się zaraz tutaj fajnie poukłada. Wyginam je sobie trochę. Dzięki temu dodam im takiego, wiecie, fajnego sznytu, jak to się mówi. I między te właśnie intensywnie zielone kolorki, jeszcze sobie tu ubrudziłam niechcąco, dodajemy te delikatne listeczki, które były w kolekcji. Tu mi się trochę kleju kapło, więc go zaraz wykorzystamy. Bardzo prosta karteczka. Gdzie ja szukam tych? Aha, tu są. Teraz zobaczymy, czy tu dodać ten drobny kwiatuszek. Niestety, no, zobaczymy, jak będę obróbkę robić, bo teraz tutaj nie widzę, czy w filmie dokładnie widać te ładne brokatowe kwiaty, które od spodu dają takiego fajnego efektu. Bo tu to naprawdę wygląda fajowo. Tu chciałabym go dodać, ale on nie może tak mocno odstawać. On musi być tylko takim, wiecie, czymś, co gdzieś tam w tle jest i się wybija, ale niekoniecznie takie, które jest bardzo mocno widoczne, bo to ma być tylko taki delikatny dodatek. One by mogły tu ładnym dodatkiem być w formie takiej w kalkowej odsłonie. To by świetnie wyglądało, myślę. Słuchajcie, prosta, naprawdę szybka karteczka. Znaczy, ja mówię szybka, bo no to że tak powiem, robienie tych listków i tak dalej, no zajmuje troszeczkę czasu, ale fajny efekt to tutaj dało, więc myślę, że też czasami, słuchajcie, jak się gdzieś tam będzie robić, takie listeczki można zrobić, prawda? Co my tu mamy?
Pełna miłości, to było pełnia miłości, to by było takie fajne. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj w takim jestem teraz w fajnym ostatnio nastroju, no więc powiedzmy, że bardzo odzwierciedla moje ostatnie nastrój. Więc zostawimy sobie dziel się miłością. To, co też mogłabym tutaj jeszcze zrobić, słuchajcie, to na przykład wyciąć z tej kolekcji takie niebieskie, tam są takie niebieskie róże, więc one by też świetnie się, bo tutaj mogłabym w ten, na ten paseczek, ale jakoś tak mi to tutaj pasuje ładnie, z tym, że tu mi trochę chowa się pod kwiatkiem, ale z drugiej strony, jak ktoś to trzyma w rękach, no to widzi bardziej. Tu może jest to takie nie do końca widoczne, ale jest. Wy wiecie, że ja tak nie przyklejam na mus, na już, bo zawsze można napis zmienić, a jak już go przykleję tak na amen, jak to się mówi, to już nie mam możliwości wymiany go, więc ja sobie go tak tu przyklejam tymczasowo, żebym mogła go zmienić. No i taka, słuchajcie, szybciutka karteczka. Jeszcze nie doszłam, tak wiecie, do takiej sprawności z głosem, więc chciałam coś przygotować, ale żeby też nie obciążać mocno mojego gardła. O, klej się kończy, ale mam nadzieję, że i tak fajnie się... Bardzo chciałam spróbować tych elementów właśnie, tych listeczków, więc może wrócę do tego sposobu przy innych pracach, jak będę wykonywać, bo fajnie to wygląda, niekoniecznie może na takim jasnym zielonym, chociaż może inaczej, zobaczymy jak wyjdzie to na zdjęciu, bo tutaj widzę to, że to jest takie bezbarwne i w ogóle ten efekt z tych żelopisowych właśnie takich, wiecie, kropeczek wygląda fantastycznie i świetnie, więc polecam. I to też dotyczy się, słuchajcie, różnego rodzaju, wiecie, dodatków. Gdyby te deseczki na przykład były ciemniejsze, można by na tych deseczkach takie kropki porobić. One są tu ciemne, jaśniutkie, więc tego nie będzie tutaj widać, dlatego też nic tutaj w tą stronę nie robię. Natomiast przy takich ciemniejszych, jak są ciemniejsze odcienie, jak najbardziej, zobaczcie, jak one tutaj uroczo wyglądają. No tak się ładnie komponują. Mogłabym go tam jeszcze gdzieś wsunąć. Nie wiem, jak będzie wyglądać. Na razie go tak włożę, zobaczę, jak będzie na podglądzie wyglądał. A może i nie. Dobra, słuchajcie, kochani, troszkę czasem fajnie jest tak poeksperymentować, pokombinować coś. Bardzo ładnie te kwiatuszki się wkomponowały. One są takie, nie wiem, czy to będzie tak dobrze widać, ładnie brokatowe. Wydaje mi się, że na ciemniejszych papierach byłby oczywiście taki bardziej spektakularny efekt. Byłoby to bardziej widoczne. To samo z tymi kropeczkami, ale no wiecie, to nie jest tak, że ich nie widać. Natomiast no, logicznym jest, że przy ciemnych elementach na pewno widać. Bardziej chlapać już kartki nie będę. Bardzo się cieszę, że mogłam już coś popróbować z tą kolekcją. Muszę się z nią troszkę, tak wiecie, zakolegować i myślę, że będziemy jeszcze do niej niejednokrotnie wracali. Taka szybka karteczka, taka moja bardzo nastrojowa. No, myślę, że tak to już zostawimy. Dobra, słuchajcie, ja Wam życzę cudownego i miłego wieczoru. Spróbujcie pobawić się właśnie z templami, tuszami, embossingiem. Ja kiedyś pokazywałam mój sposób na listeczki. Tam były różne opcje listków, czyli embosowane na złoto, embosowane na kalce. Tutaj nie chciałam kalki, chciałam, żeby była ta zieleń właśnie, więc myślę, że żeby ona tu ładnie nawiązywała też do tego tła, więc myślę, że w tym kierunku akurat jest ok. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy takim jasnym właśnie, żeby było widać ten embossing, jakbyście zerknęli właśnie na historię tutaj na wideo, tam albo jak je znajdę, to spróbuję podlinkować. Są różne możliwości i sposoby moje, z których tworzę listki, to zobaczycie tam te przeróżne
czy tak jak mówiłam, kalkowe, czy embosowane, gdzieś tam cieniowane, potem pochlapane. Akurat to cieniowanie i chlapanie to podpatrzyłam u Emilki Sieradzan i to były listki, które były wycięte z papieru właśnie takiego skrapowego, wykrojnikiem i potem były lekko podtuszowane, pochlapane, no pięknie wyglądały, więc zachęcam do takich różnych eksperymentów, próbowania różnych sposobów na kwiaty, na liście, bo one naprawdę bardzo ładnie w pracach wychodzą, a naprawdę takim kosztem, no tanim, bo i tak mamy papier pocięty, więc z tych paseczków jak najbardziej można wykorzystać. Dzisiaj Wam bardzo dziękuję, bo już kaszel czuję, że mnie męczy. Zapraszam Was już w sobotę na kolejny film. No i życzę miłej zabawy. Do zobaczenia, do następnego razu. Pa, pa.